Cześć! Dzisiaj przyjrzymy się bliżej kuchence turystycznej Fire Maple w wersji trzeciej oraz zrobimy pyszną jajecznicę. Kuchenka Fire Maple w wersji trzeciej przychodzi w takim oto futerale. Jest to praktyczny pokrowiec, dzięki któremu można sobie tą kuchenkę zapakować. Nie odrze nam się, a przynajmniej wszystko mamy w komplecie. Dobra, wyciągnijmy sobie kuchenkę z tego futerala. Tak prezentuje się kuchenka w wersji trzeciej. O ile się nie mylę, są dostępne różne warianty kolorystyczne. Ja wybrałem zielony. Od góry jest zapięcie praktyczne. Można ją sobie otworzyć przez naciśnięcie tego na dół. Zdejmujemy tą, jakby powiedzieć, zawleczkę na dół i wtedy możemy sobie odchylić rączkę. Rączkę odchylamy, automatycznie się blokuje, nie złoży nam się. Z góry kuchenki mamy taką oto pokrywkę. Ułatwia nam to w przypadku jakiegoś gotowania, żeby dodatkowo ciepło nie uciekało. Pokrywka ma dziurkę, więc nie wystrzeli nam w powietrze pod wpływem wzrastającego ciśnienia. Znajduje się taki oto stojak również dla kuchenki, który możemy rozłożyć w ten sposób. O. Tak się go rozkłada. Bardzo praktyczna rzecz, zaraz Wam pokażę, o co z tym chodzi. Ja tutaj sobie dałem papier, żeby wyeliminować takie oto dźwięki w trakcie marszu. Czekajcie, schowam sobie ten papierek. O. Wyciągniemy teraz podstawkę na większe naczynia niż ta kuchenka, na przykład na patelnię. Będziemy robić jajecznicę, więc zobaczycie, jak to możemy zastosować. I tutaj mamy, tu mamy sam palnik do kuchenki. Palnik jest wyposażony w zapalnik piezoelektryczny, więc nie potrzebujemy żadnych zapałek, żadnego źródła dodatkowego ognia. Wystarczy, że naciśniemy tutaj z boku na przycisk i wyzwala się iskra. To powoduje wtedy zapłon gazu. Z tej strony będziemy mogli sobie doregulować dopływ gazu, czy mniej, czy więcej, więc zobaczycie, jak fajnie, jak szybko można zagotować tym, na przykład wodę na herbatę. Dobra. Teraz może przejdźmy do złożenia tej kuchenki. Więc mamy tak. Radiator możemy sobie właśnie, jeszcze jedna rzecz, nie pokazałem Wam przecież najważniejszej rzeczy. Kuchenka jest wyposażona w radiator, który od dołu dodatkowo gromadzi ciepło. Jest on obudowany z każdej strony, więc chroni płomień i przed warunkami zewnętrznymi, czynnikami atmosferycznymi. Kuchenkę można rozpalać naprawdę przy wietrze i nic się z tym tutaj nie dzieje. Można sobie zagotować wodę na herbatę czy na jakiś posiłek. Palnik wkładamy tutaj, ma takie zaczepy z każdej strony. Wkładamy te zaczepy w ten sposób, przekręcamy i jest zamontowany. Nie wypadnie, nie spadnie, nie przewróci się, nie ma takiej opcji. Na dół musimy zamontować kartusz z gazem. Znowu ten papierek się pałęta. Dobra, dajmy go tutaj do tego futerału. Kartusz z gazem dostępny na wkręcanie. Nie te na wciski, tylko na wkręcanie. To są z normą 437 tego typu. Ten akurat jest 300, akurat taki miałem. Są oczywiście dostępne mniejsze. Nie schowa się do środka. Raczej te mniejsze też nie wejdą w taki sposób, żeby schować i kartusz, i wszystko, co byście chcieli ze sobą zabrać, co jest potrzebne do gotowania. Nakręcamy palnik. Mogłem to zrobić wcześniej, byłoby mi łatwiej bez tego. Poczekajcie, zrobimy to tak jednak, tak jak to ma być. Nakręcimy palnik. Dzisiaj naprawdę fajnie wieje, a mam nadzieję, że będzie mnie lepiej słychać. Ten przewód, który widzicie, to mały mikrofon
Mam nadzieję, że poprawi to jakość dźwięku w tym filmie. Montujemy kuchenkę, palik zamontowany, tu mamy regulację płomienia. Teraz by się przydało zamontować stopka. Stopka jest na kartusz, możemy sobie ją dopasować te nóżki w odpowiedni sposób. O, czekajcie, bo już mi tutaj się odkręcił zaworek. Dobra, chcący ręką dotknąłem. O, jest zamontowana kuchenka. Tak wygląda kuchenka, proszę bardzo. Pokrywka. I w ten sposób możemy sobie już gotować. Oto co? Może zrobimy jakąś pyszną herbatę? Tym bardziej, że siedząc tutaj w tych pięknych okolicznościach przyrody, będąc smuganym tym wiatrem, aż chętnie bym się napił. No to co? Gotuj! Słuchajcie, naleję taki 300 ml wody, zobaczymy jak szybko się zagotuje w tej kuchence. Odmierzę sobie tym kubkiem, chociaż tutaj miarka też jest, ale pozwólcie, że zrobię tak, będzie mi po prostu wygodniej. Dobra, mamy 300. Wodę sobie zostawimy. Przelejemy do kuchenki. Ok. Pokrywka. Przygotuję sobie stoper. Dobra. Stoper przygotowany. Nie wiem, czy widzicie. Chyba nie widzicie, ale jest 0,0. No to co? Odpalamy i gotujemy. Zrobimy sobie herbatę. Dobra. Puszczamy gazik. I już jest podpalona kuchenka. Zwiększymy sobie trochę płomień. Czas start. Powiedzmy, że 2 sekundy dodamy do wyniku. Zobaczymy, ile się będzie gotować. Myślę, że 2 minuty max. Oczywiście jest to też kwestia regulacji tego płomienia tutaj. W tej chwili mam otwarty zawór na maksa. Dajmy jeszcze chwilkę. Musimy wziąć pod uwagę tutaj, że jest nie posłanięte miejsce od wiatru. Jestem na skraju lasu, ale chyba już się prawie gotuje. Nagramy szybciutko. Jeszcze chwileczkę, sekundę. Będzie. Mamy wynik 2 minuty 30 sekund. 300 ml wody. Zimowy dzień. Jak sami widzicie. Ok. 2 minuty 45. Już widać, leci para, woda się zagotowała. 2 minuty 45, moi drodzy. Dobra, wyłączamy kuchenkę. W drugą stronę palniczek. Dobra. Wyciągamy. O. I zrobimy sobie pyszną herbatę. 2 minuty 45, moi drodzy. Tyle czasu się gotowała ta herbatka. Dobra. Obiecałem Wam, że Wam pokażę również zastosowanie tego rozszerzenia tutaj na tą kuchenkę, dzięki której możemy używać większych naczyń, na przykład patelni. Pozwólcie, że sprawdzę, czy nie gorące. Nie, mogę sobie to spokojnie zdjąć. Właściwie nie muszę tego zdejmować, ponieważ rozszerzenie działa w taki sposób. Wybaczcie za ten kabel, ale
No jakoś trzeba sobie radzić. Wystarczy rozszerzyć te nóżki na zewnątrz. O, w taki oto sposób. Tutaj powstały takie rowki. I te rowki nasadzamy na obrzeże naszego palnika. W taki sposób. No i teraz jesteśmy gotowi, by zrobić sobie jajecznicę. Moi drodzy, ja mam taki zestaw naczyń, bardzo podstawowy. Zaraz Wam pokażę. Nie ma tutaj w sumie nic specjalnego, jest po prostu większy rondelek, taka patelnia. Do tego zawsze niosę taką szpatułkę drewnianą, gąbkę. Rozkładam patelnię. Można sobie bez problemu nałożyć, tylko trzeba dobrze wyważyć, żeby nam nie spadło. Przyniosłem sobie troszeczkę pyszności ze sobą. Jajko, wyciągamy nożyk, rozbijemy jajo. Ale będzie śniadanie pyszne. Tak, dzisiaj to właśnie moje śniadanie. Nożyk sobie sumiemy. Dodamy trochę przypraw, troszkę kiełbaski. O. No i co? Gotujemy sobie jajecznicę. Zróbmy sobie, otworzymy sobie zaworek. Zobaczcie, jak to jest praktyczne. Można sobie bez problemu tutaj. No i już możemy gotować. Szybko się rozpala, bez problemu. Te zapalniki są świetną rzeczą. Pachnie Wam? Bo mi już tak. Pachnie, naprawdę pachnie. Zobaczcie, jakie ma tutaj pyszności. W takich okolicznościach przyrody naprawdę nic, tylko spędzać czas. Tego Wam również życzę serdecznie. Pozwólcie, że teraz się posilę. Jeśli nie jedliście, to smacznego. Pyszności. Dziękuję, że zostaliście do końca. Kuchenkę Wam polecam, jest naprawdę fajnie wykonana. Nie zajmuje stosunkowo dużo miejsca, sprawdza się. Jak widać, można też i pysznie zjeść dzięki niej. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.